Witajcie, z tej strony Waterlord TV i w tym odcinku opowiem o pierwszym odcinku serialu The Falcon and the Winter Soldier. W ubiegły piątek wyszedł pierwszy odcinek nowego serialu Marvela opowiadającego o dwóch wspólnikach Kapitana Ameryki. W tym odcinku opowiem o wszystkich nawiązaniach do komiksów, innych filmów i tym podobnych, które udało mi się znaleźć. Oczywiście ostrzegam przed spoilerami. New World Order, czyli Nowy Porządek Świata, bo taki właśnie tytuł nosi pierwszy odcinek serialu, przedstawia nam, jak wyglądało życie bohaterów po wydarzeniach z Avengers Endgame, przypominając, że oboje wyparowali na 5 lat po pstryknięciu Thanosa. Sam wrócił do współpracy z siłami powietrznymi, natomiast Bucky jest na terapii i stara się odkupić winy, które popełnił jako zimowy żołnierz. Odcinek rozpoczyna się od misji Falcona, w której ma uratować kapitana Vassanta z porwanego samolotu. Wspomniany samolot porwał Francuz Georges Batroc, znany nam z innego porwania, a konkretnie porwania statku tarczy w filmie Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. By this guy, George Batroc, ex-DGSE, Action Division. He's at the top of Interpol's Red Notice. Before the French demobilized him, he had 36 kill missions. This guy's got a rep for maximum casualty. Widzimy, że ma on na sobie fioletowo-żółty kostium, przypominający kolorystycznie jego komiksowy wygląd. W akcji widzimy także Red Winga, drona wzorowanego na Sokole z komiksów, o którym wspominałem w odcinku Origin Story o Falconie. Po raz pierwszy poznaliśmy go w Civil War. Payload secure. Thanks, Sam. Don't thank me. I'm not thinking that thing. His name is Red Wing. I'm still not thinking it. He's cute. Go ahead, pet him. A teraz możemy zobaczyć, że ma o wiele więcej funkcji. Red Wing, get him off our ass! Po zakończeniu akcji poznajemy Joaquina Torresa, który pomagał Samowi w trakcie misji. Jego postać istnieje w komiksach, a konkretnie jest to następca Falcona po tym, jak Sam przyjął tożsamość Kapitana Ameryki. Joaquin mówi Falconowi o działającej w sieci organizacji o nazwie Flag Smashers, którzy dosłownie chcą zmiażdżyć flagi i sprawić, aby świat zunifikował się pod tylko jedną, by otworzyć wszystkie granice państw tak, jak miało to miejsce po pstryknięciu Thanosa. Ich nazwa pochodzi od komiksowego złoczyńcy Flag Smashera, któremu przyświecał podobny cel. W napisach końcowych odcinka możemy zauważyć imię Karli Morgenthau, będące nawiązaniem do Karla Morgenthau, który był właśnie oryginalnym Flag Smasherem. Co ciekawe, Karl pochodzi ze Szwajcarii, a tam właśnie widzimy, że uderza grupa Flag Smashers. Po ich ataku, kiedy Falcon rozmawia z Torresem, ten pyta: But I'll circle back to you. Możliwe, że chodziło mu o: chyba nie sądzisz, że to jeden z zimowych żołnierzy. W Wojnie Bohaterów dowiedzieliśmy się, że Bucky nie był jedynym. Co prawda, Zemo twierdził, że zabił wszystkich, ale może jednak zachował jednego z nich dla bezpieczeństwa, a to tłumaczyłoby, dlaczego Karl jest tak silny. Joaquin pyta też Falcona o to, czy Kapitan Ameryka nie uciekł czasem do bazy na Księżycu, wskazując przy tym, że informacje odnośnie tego, gdzie znajduje się Steve, nie zostały podane do publicznej wiadomości. Falcon oczywiście dementuje tę teorię, jednak co ciekawe, w serii komiksów Captain America z 2005 roku, tej samej, w której po raz pierwszy przedstawiony jest zimowy żołnierz, znajduje się wydanie, w którym kapitanowi udało się rozbroić bomby w samolocie, nie poświęcając się przy tym. Przedstawiona jest tam wersja zdarzeń, w których Steve nigdy nie trafia do lodu, co z kolei przypomina wersję wydarzeń w Endgame. I okazuje się, że po wojnie zostaje on astronautą i jest pierwszym człowiekiem na Księżycu. Gdyby tych wszystkich nawiązań było mało, to było to wydanie specjalne, powiązane z inną serią komiksów The House of M.
Jeżeli znacie komiksy Marvela lub oglądaliście moje omówienie zwiastunów WandaVision, to wiecie, że serial ten jest wzorowany właśnie na serii tych komiksów. Widzimy, że nie tylko Falcon wrócił do pracy dla wojska. Podobnie postąpił również Rhodey, czyli War Machine, który pojawia się na chwilę, próbując zrozumieć, dlaczego Falcon oddał tarczę. Poza tym Rhodey proponuje, aby sam przywiózł do Waszyngtonu swoich siostrzeńców, a on pokaże im, jak się lata. Możliwe, że trafił w zainteresowania chłopaków, bo w domu siostry Sama możemy zauważyć szkic samolotu. Jeżeli Rhodes pojawi się jeszcze w nadchodzących odcinkach, to prawdopodobnie zobaczymy w nich jakąś podpowiedź odnośnie fabuły serialu Armor Wars, którego premiera będzie mieć miejsce w przyszłym roku, a główną postacią jest właśnie War Machine. W Muzeum Smithsonian w Waszyngtonie widzimy odnowioną wystawę Kapitana Ameryki, którą pierwszy raz widzieliśmy w Zimowym Żołnierzu. Poza motocyklem Steve'a i pierwszym wydaniem komiksów o Kapitanu Ameryce, możemy też zobaczyć, że wystawa mówi o ataku Thanosa i ludziach, którzy z jego powodu wyparowali. Widzimy też liczne zdjęcia, między którymi da się wyróżnić pierwsze zdjęcie Steve'a, które Peggy zawsze nosiła ze sobą, kopię jego odmowy przyjęcia do wojska, zdjęcie i nagłówek z gazety, w której Steve po raz pierwszy ukazał się jako kapitan, a także, która mówi o tym, jak uwolnił żołnierzy spod niewoli Red Skulla, reklamę jego występów i ponownie okładkę pierwszego wydania komiksów o kapitanie. Bucky'ego widzimy po raz pierwszy, kiedy wybudza się z koszmaru. Można zauważyć, że śpi on na podłodze, co prawdopodobnie jest nawiązaniem do tej konwersacji. It's your bed, right? What's that? Your bed is too soft. When I was over there, I sleep on the ground, use rock for pillows like a caveman. Now I'm home, lying in my bed, and it's like... Lying on a marshmallow. Feel like I'm gonna sink right to the floor. Ponadto Bucky jest obecnie na terapii, która jest wymagana w celu wymazania wszystkich jego win, które popełnił jako zimowy żołnierz. Bucky, podobnie jak w komiksach, chce zrobić wszystko, by się zrehabilitować. Stworzył więc listę trochę podobną do tej Steve'a, w której zapisał nazwiska osób, którym pomógł będąc pod kontrolą, a które chce, aby dosięgnęła sprawiedliwość. W większości są to postaci, które faktycznie można znaleźć w komiksach, a także Helmut Zemo, antagonista Wojny Bohaterów. Poza tym Bucky ma także listę osób, którym odczuwa potrzebę pomocy, ponieważ zamordował ich rodzinę. Na tej liście znajduje się Yuri, którego syna Bucky zabił w Rosji, co widzimy w retrospekcji. Poza tym widzimy, jak Bucky przerywa konfrontację mężczyzn w alejce, co może być nawiązaniem do jego pierwszego pojawienia się w pierwszym starciu, albo do ojca Falcona w komiksach, który, jak wspominałem w Origin Story, zginął, próbując rozdzielić uliczną bójkę. W odcinku poznajemy siostrę Sama, Sarah Wilson. Postać ta faktycznie istniała w komiksach. Sam miał też nawet brata, o którym jednak nic w serialu nie wspomniano. Widzimy, że Sarah sprzedaje ryby, a łódź, której używa, ma napis Paul and Darlene, czyli imiona rodziców Falcona z komiksów. Odcinek kończy się przedstawieniem przez rząd nowego Kapitana Ameryki. Od jakiegoś czasu wiadomo było, że w serialu pojawi się John Walker, czyli komiksowy US Agent. W komiksach jako kapitan symbolizował go silny nacjonalizm, coś przeciw czemu walczył Flag Smashers. Jeszcze kilka ciekawych easter eggów możemy znaleźć w napisach końcowych odcinka. Na przykład pojawiający się na chwilę slogan The Enhanced Won't Save Us, czyli ulepszeni nas nie uratują. Z jednej strony może to być część propagandy amerykańskiego rządu, który przedstawił właśnie nowego Kapitana Amerykę bez serum superżołnierza. Z drugiej strony może chodzić o to, że głównymi postaciami serialu są Falcon i Zimowy Żołnierz, którzy nie posiadają jako takich mocy. Jedyne ich ulepszenia stanowi technologia. Kolejną ciekawostką z napisów końcowych jest napis Where do we go now that they're gone, nawiązujący do hasła spotkań Kapitana Ameryki z Endgame. Co ciekawe, zaznaczone jest słowo we, czyli my, natomiast they, czyli oni, jest wyraźnie przekreślone. Wskazuje to prawdopodobnie na założenia Flag Smashers. Chcą oni wrócić do świata po pstryknięciu Thanosa, czyli kiedy oni byli na Ziemi, natomiast they wyparowali.
Pod spodem widzimy nawet grafikę przedstawiającą ludzi, z których połowa zaczyna zanikać, podobnie do tych, których wyparował Thanos. Napis i grafika nie mogą jednak odciągnąć całej uwagi od tej klatki, bo widzimy też napis Power Broker is watching, czyli Power Broker obserwuje. Power Broker to postać z komiksów, która specjalizowała się w nielegalnym ulepszeniu ludzi, m.in. wspomnianych wcześniej US Agent oraz Joaquina Torresa. Pod napisem widzimy fiolki z serum super żołnierza, co może sugerować, że to właśnie będzie sposób ulepszania ludzi przez Power Brokera. Najprawdopodobniej to właśnie on dał mocy przywódcy Flag Smashers. W napisach widzimy także nawiązanie do tych, którzy zniknęli po pstryknięciu Thanosa, słowa, które należało wypowiedzieć, by przejąć kontrolę nad zimowym żołnierzem, Желание. Ржавой. Stop. 12. Stop. Развед. 5. 9. Dobre, качественно. oraz maskę Barona Zemo. I to by było na tyle, jeśli chodzi o easter eggi, które udało mi się znaleźć w odcinku. Dajcie znać w komentarzach, czy dopatrzyliście się czegoś więcej i jakie są wasze teorie odnośnie kolejnych odcinków. Proszę jednak, by nie spoilerować serialu na kanale gdzie indziej niż pod tym odcinkiem. W nim i tak zawarte są spoilery, więc jeśli ktoś nie oglądał, to nie powinien w ogóle w niego wchodzić. Już w czwartek o 16:15 ukaże się obiecany odcinek o Zimowym Żołnierzu. Z mojej strony to tyle. Cześć! Aha, zapomniałem wspomnieć o najbardziej oczywistym easter eggu w tym odcinku. Żelazko, które widzimy w pierwszej scenie, to oczywiście nawiązanie do Ironmana.